Cześć, tutaj Przemek. Fajnie, że tu jesteś. Dzisiaj opowiem Ci o serverless. Wszystko, co warto na ten temat wiedzieć. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że serverless to jest model dostarczania usług w chmurze przez dostawców takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure czy GCP, Google Cloud Platform. Nazwa mogłaby wskazywać, że w serverless nie ma serwerów, jednak nie jest to prawdą. Serwery normalne, fizyczne są i są one zarządzane przez tych właśnie dostawców. Chodzi po prostu o to, że z punktu widzenia użytkownika, powiedzmy, że z naszego, my w zasadzie nie musimy przejmować się infrastrukturą, dlatego że jest ona zapewniona, jest zarządzana przez tych dostawców, robione są przez nich aktualizacje systemów operacyjnych, zapewniona jest wysoka dostępność, HA, automatyczna skalowalność. Wszystkie te tematy, wszystkie te aspekty zarządzane i prowadzone są właśnie zewnętrznie przez naszych dostawców. Czyli my jako programista, jako zespół tworzący jakiś produkt w tym środowisku możemy się skupić w 100% na logice biznesowej i dostarczać to, co mieliśmy dostarczyć bez przejmowania się tym, co leży pod spodem. No i dochodzimy tutaj do takiego miejsca na starcie, gdzie myślę, że może być nieco mylące, czym w takim razie różni się serverless od cloud native, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. I zacznijmy właśnie od tego. Różni się tym, że w przypadku cloud native my dostajemy od tych wspomnianych dostawców klocki, na których my możemy nasze rozwiązanie budować, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie tą infrastrukturą, za budowanie i rozwijanie jej. W przypadku serverless to jest niejako krok dalej w stronę naszej relacji z tym dostawcą, bo to właśnie ten dostawca zajmuje się tym wszystkim. To on dla nas wykonuje tą usługę i pokrywa cały ten obszar swoją pracą, swoimi kompetencjami i swoimi ludźmi. Czyli dla nas z punktu widzenia klienta jest to bardziej zaawansowana usługa i mniej kłopotów na głowie. Zalety serverless. Przede wszystkim, jeżeli nie musimy zajmować się warstwą infrastruktury, to nie musimy też zatrudniać ludzi, nie musimy przejmować się tym tematem, dlatego że zabezpiecza go nasz partner, nasz dostawca. A my w pakiecie dostajemy wszystko, co powinniśmy mieć, aby rzeczywiście zbudować taką infrastrukturę, która funkcjonuje dla nas w modelu pay as you go, czyli rzeczywiście infrastruktura dopasowuje się do naszego systemu, do naszej aplikacji, do naszego ekosystemu, do naszych rozwiązań tak, aby nie generować dodatkowych kosztów. Czyli można powiedzieć, że ona podąża za tym, co my w warstwie biznesowej tworzymy. Jeżeli tworzymy jakieś rozwiązanie, jakiś system, no to też, ponieważ my nie musimy przejmować się tym tematem, no to nie jest on częścią naszego backlogu. Czyli tak naprawdę my, skupiając się na stworzeniu tej warstwy logicznej rozwiązania, stworzymy je po prostu dużo szybciej. Można więc powiedzieć, że o sukcesie serverless i o tym, dlaczego jest to tak korzystne dla klienta rozwiązanie, stanowią 3 rzeczy: wygoda, koszty i bezpieczeństwo. A czy serverless ma wady? No nie ma rozwiązań bez wad. W tym wypadku przede wszystkim będzie to tak zwany zimny start, czyli to, co zwykle działa na naszą korzyść, czyli jeżeli na przykład z danej funkcji nie korzystamy przez jakiś czas, to możemy ustalić, jaki to jest czas, no to automat zacznie takie funkcje dla nas wyłączać właśnie po to, abyśmy nie musieli za nie płacić. Natomiast kiedy z kolei musimy z tej funkcji skorzystać, no to po prostu chwilę trwa uruchomienie jej, ponieważ nie jest ona już zapisana w cache i wtedy narażamy się na to, że jakieś rozwiązanie nie jest dla nas od ręki dostępne. Są już też takie rozwiązania, które umożliwiają nam zabezpieczenie takiej sytuacji i wybór tych funkcji, które powinny być dla nas cały czas dostępne, czyli chcemy za nie nadmiernie płacić w okresie, w którym nie korzystamy z nich, ale są to funkcje krytyczne dla naszego rozwiązania, dlatego chcemy, aby one były cały czas w takim stanie gotowości. A drugą wadą rozwiązania typu serverless jest nadmierne przywiązanie do danego dostawcy, czyli tak zwany vendor lock. Dlatego, że jeżeli już tak bardzo wiążemy się z tym dostawcą i korzystamy z rozwiązań, które w zasadzie w praktycznie 100% wyręczają nas w tej warstwie infrastruktury,
i które są tak bardzo mocno związane z naszym rozwiązaniem logicznym, biznesowym, no to później może się okazać, że jeżeli ten dostawca w niekorzystny sposób dla nas zmienia swój cennik, jeżeli on wycofuje jakąś usługę, no to może być dla nas bardzo trudne, żeby przestawić się na innego dostawcę i korzystać z jego usług. Natomiast serverless znajduje się w ofercie wszystkich dużych vendorów. W przypadku Microsoftu i Google'a nazywa się Azure Functions i Google Cloud Functions. W przypadku AWS, Amazon Web Services, nazywa się AWS Lambda. Podsumowując, serverless bardzo mocno zyskuje na popularności. W zasadzie już wszystkie większe firmy informatyczne, które jakieś oprogramowanie produkują, z rozwiązań typu serverless korzystają. Chodzi o to, że jest to po prostu bezpieczniejsze. Jeżeli potrafimy z tego korzystać, mamy już kompetencje też wewnętrzne. Jeżeli mamy dobrą relację z dostawcą, jest to rozwiązanie również tańsze, jest bezpieczniejsze, pozwala nam na szybsze produkowanie oprogramowania, pozwala nam pozbyć się warstwy, która często bywa problematyczna, której utrzymanie zespołu, który rozwija tę warstwę, bywa bardzo drogie, znalezienie talentu na rynku bywa bardzo trudne, więc w zasadzie pozbywamy się w ten sposób wielu problemów, a zyskujemy masę benefitów. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Hej!